Outro. Zakończenie gry. To jak wisienka na torcie. Pokazuje, że nasz trud się opłacał. Uratowaliśmy Ziemię, pokonaliśmy złego, rozwiązaliśmy zagadkę. Zakończenie nie jest najważniejszym elementem gry, ale często ma pokazywać, że wątki zostały zgrabnie zamknięte, a my, jako bohater, dokonaliśmy rzeczy ważnej. Chodzi o satysfakcję, z którą możemy powiedzieć, że warto było się trudzić. Czasami jednak deweloperzy całkowicie kładą żur na zakończenie, jakby było ono najmniej ważne i mało znaczące, często przekreślając jednym ruchem starannie zaprojektowaną fabułę. Oto 10 gier z najgorszymi zakończeniami. Część z nich to bardzo dobre i znane tytuły, jednak mające słabiutkie zakończenia. Czasami wynikało to z braku mocy przerobowych, czasami z pośpiechu, a czasami z niemożności połączenia wszystkiego w logiczną całość. Jest też wiele gier, które nie posiadają w ogóle zakończenia, ale tego typu tytuły pominąłem. Mass Effect 3. Mass Effect 3 jest chyba grą z najsłynniejszym złym zakończeniem w historii. Ogromna epopeja kosmiczna, dziesiątki zwiedzanych planet, rasy obcych i my jako komandor Shepard na pokładzie statku Normandia. W trakcie trylogii ratujemy galaktykę, podejmujemy istotne decyzje ważące na dalszych egzystencji całych ras. Ale i przyziemne wybory, kogo poświęcić z naszej drużyny w imię pokoju w galaktyce, czy z kim nawiązać romans. Mass Effect to przede wszystkim mistrzowska fabuła, przez 3 części faktycznie bierzemy udział w czymś ważnym, a nasze wybory mają daleko posunięte konsekwencje rzutujące na dalsze części sagi. Jednak wszystko posypało się na zakończeniu trylogii, gdy okazało się, że podjęte przez nas wybory, czy to ważne, czy ważkie, nie mają zupełnie znaczenia. Autorzy przygotowali 3 zakończenia, z których możemy wybrać jedno, bez konsekwencji naszych wcześniejszych czynów. Wywołało to tak daleko idące niezadowolenie, że deweloper pod miażdżącym naciskiem fanów wydał darmowe rozszerzenie z dopracowanym zamknięciem trylogii, choć niesmak pozostał. Ble! Assassin's Creed. Pierwsza część Assassin's Creed była zapowiadana jako coś wyjątkowego. Udało się to połowicznie, choć zapoczątkowało niekończącą się sagę asasynów. Pierwsza część wprowadzała charyzmatycznego bohatera Altaira i dawała szansę przeniesienia się do Ziemi Świętej za czasów trzeciej krucjaty, aby wyeliminować 9 wysoko postawionych templariuszy. Gra olśniewała grafiką i swobodą działania, jednak poległa na zróżnicowaniu zadań, przez co gra, pomimo całego swojego bogactwa i przepychu, szybko sprowadzała się do powtarzania w kółko tych samych czynności. Assassin's Creed miał też bardzo słabe zakończenie. Po spędzeniu godzin w ciele Altaira, pokonaniu dziesiątek wrogów, odzyskaniu artefaktu, oczekiwaliśmy jakiejś kulminacji, rozwiązania wątków, wyjaśnienia tajemnicy, czegokolwiek. A co dostaliśmy? Tylko ostentacyjne opuszczenie pokoju przez naukowców i różne bohomazy na ścianach. Dobrze, że wszystko nie okazało się snem. Chociaż... Mortal Kombat 4. Zakończenie Jaxa. Przeniesienie smoczego turnieju w 3D było średnio udane. Po fenomenalnej Mortal Kombat 3 część 4 zdawała się cofać, choć wprowadzono parę ciekawych zmian. Fatality w 3D wyglądały co najmniej miernie na tle tego, co mogliśmy zobaczyć w trylogii 2D. Autorzy dodali parę niepotrzebnych zupełnie od czapy postaci, litościwie zostawiając jednak te najbardziej lubiane. Gra nie była całkowicie zła, była średniakiem, jednak nie dorastała do pięt swoim starszym braciom, choć przy odrobinie samozaparcia dało się w to grać. Autorzy przygotowali dla wszystkich postaci końcowe krótkie animacje, które wyjaśniały ich dalsze losy. Jednym z najbardziej idiotycznych zakończeń jest zakończenie Jaxa, całkowicie pozbawione sensu. Oto Sonia staje naprzeciw Jareka nad urwiskiem. Jarek w ostatnim żałosnym ataku rzuca się na nią, ale ona odsuwa się i Jarek spada w przepaść. Słyszymy jego krzyk, gdy lotem tnąco koszącym leci przywitać ziemię z własną twarzą. Nagle Jarek okazuje się, że wisi na klifie i zrzuca Sonię w przepaść. Pojawia się Jax, który chwyta Jareka za gardło i zrzuca go z klifu w ślad za Sonią. Przede wszystkim nie gra w tym zakończeniu logika. Za pierwszym razem Jarek spada, słychać, że leci w dół, aby sekundę później pojawić się na krawędzi klifu. Całkowity absurd. Resistance 2. Pierwsza część Resistance miała być odpowiedzią Sony na Microsoftowe Gears of War. Nie udało się, choć gra opowiadała całkiem ciekawą alternatywną historię. Akcja dzieje się w 1951 roku, 2 lata po ataku obcej rasy zwanej Chimerą. Wcielamy się w Nathana Hale'a, który jako jedyny ze swojego oddziału przeżył infekcję organizmu wirusem Chimery.
Hale stał się hybrydą i od teraz rusza w morderczą walkę z najeźdźcami. Pokonuje oddziały Chimery, ratuje Wielką Brytanię od obcej okupacji. Następnie wyrusza do USA, gdzie niszczy całą flotę wroga. To bohater, który na samym końcu gry, ni z gruchy, ni z pietruchy, zostaje postrzelony w głowę z bliskiej odległości przez jednego ze swoich ziomków. Siedzisz i myślisz, co się stało, co się dzieje? Jednak trzecia część uświadamia nas, że Hale zginął bezpowrotnie. Phantasmagoria 2 The Puzzle of Flesh. Druga część horroru od Sierry w reżyserii Roberty Williams wrzuca nas w buty Curtisa Craiga, który pracuje w jednej z firm komputerowych. Curtis skrywa pewną tajemnicę, jakiś czas temu był pacjentem szpitala psychiatrycznego i choć został uznany za poczytalnego, choroba zaczyna znów się objawiać. Doświadcza dziwacznych zwidów, na domiar złego zaczynają ginąć jego współpracownicy w dość makabrycznych okolicznościach. Gra przez 80% czasu prowadzi nas przez wyjątkowo ciekawą historię, podchodzącą pod thriller psychologiczny i z niecierpliwością czekamy na konkluzję. Niestety, zakończenie pokazuje, że albo zabrakło pomysłu, albo czasu. Niemniej wszystko zmierza do tego, że we wszystkie wydarzenia byli zamieszani obcy z innego wymiaru, którzy chcieli uzależnić ludzkość od produktów korporacji, w której pracuje Curtis. Ostatnie wydarzenia zostawiają nas w stanie niedowierzania, że tym prostym ruchem można było przekreślić tak precyzyjnie kreowaną fabułę. Wstyd, Roberto, wstyd! Ghost and Goblins. W Ghost and Goblins występuje drugie najsłynniejsze złe zakończenie. Tytuł jest platformerem, gdzie jako Sir Arthur wyruszamy w poszukiwaniu księżniczki. Gra jest uważana za jedną z najtrudniejszych gier arcade, jakie powstały. Pomimo tego, że Sir Arthur wytrzymuje 2 uderzenia, ilość nadciągających wrogów ze wszystkich stron jest absurdalna. Dodatkowo każdy poziom ma limit czasowy 3 minut, a każda śmierć restartuje poziom od początku. Mało komu udało się przebić przez pierwszy poziom, a co dopiero dalej. Jednak po wydaniu setek żetonów, wylaniu litrów łez i potu, docierasz do końcowego bossa, szatana. Udaje ci się go pokonać resztką sił, tylko po to, aby dowiedzieć się, że to wszystko było iluzją. Gra cofa nas na sam początek całej przygody i każe przejść się jeszcze raz, tylko na wyższym poziomie trudności. Wyobraźcie sobie minę gościa, któremu po raz pierwszy udało się dojść do iluzji szatana, a tam czekała na niego taka niespodzianka. Sniper Ghost Warrior. Kolejna gra to nasza rodzima produkcja. Sam tytuł nie jest zły. Wcielamy się w snajpera podczas paru zróżnicowanych misji. Naszym głównym celem jest eliminacja generała Vasqueza. Gra w fajny sposób pokazywała działania snajpera, chociażby w dżungli. I choć walka głównie skupiała się na eliminacji na dystansie, dawała całkiem dużą satysfakcję, szczególnie na wyższych poziomach trudności, gdy były wyłączone wszystkie wspomagacze. Zakończenie gry to jednak całkowity absurd. Grając snajperem nie spodziewamy się niezapomnianych akcji, ale chociaż odrobiny trudu. Natomiast gra kończy się, gdy ze sporej odległości, przez nikogo nie niepokojeni, zabijamy generała jedną kulą. Po tym wjeżdża napis The End. Siedzisz i myślisz, że przecież to niemożliwe, że coś zaraz się stanie. No i dzieje się, wjeżdżają napisy końcowe. Gratulacje, zabiłeś wrogiego generała, który nawet nie wiedział, że na niego polujesz. Satysfakcja gwarantowana. Monkey Island 2. Ta kultowa gra Tima Schafera i Rona Gilberta do dziś uznawana jest za wzór gier przygodowych. Trudno się dziwić, doskonały humor, mnóstwo zwariowanych pomysłów, sympatyczni bohaterowie i tony absurdu nie pozwalają odejść od monitora. Do tego dochodzą rewelacyjne dialogi upstrzone grami słownymi. Monkey Island to jedna z najlepszych gier przygodowych, w którą zagrywały się całe rzesze graczy. Jednak z jakiegoś powodu postanowiono całkowicie skiepścić zakończenie. Guybrush i jego Nemezis, kapitan Leczak, stają do ostatniej walki, którą ciężko nazwać epicką. Jednak Guybrushowi udaje się powalić Leczaka, któremu zdejmuje maskę. I ostatecznie okazuje się, że Guybrush i Leczak to dwójka bachorów, którzy bawili się w piratów w wesołym miasteczku. Chyba bym wolał, aby wszystko okazało się snem, chociaż już sam nie wiem. Limbo of the Lost. Gra Limbo of the Lost nie była udana, zresztą chyba część z was o tym wie. Jednak to zakończenie zostawia nas szeroko otwartymi ustami i mózgiem, który nie może przyjąć oferowanych przez monitor informacji. Gra kończy się piosenką śpiewaną przez wszystkie występujące w grze postaci. Piosenką tak złą i tak absurdalną, że jest niemożliwym, aby powstała ona w naszym wymiarze.
Do tego dochodzi chyba jedna z najgorszych animacji 3D, jaka kiedykolwiek powstała w grach. Po cichu, mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. Nigdy. Kane and Lynch, Dog Days. Druga część średnio udanego Kane and Lyncha oferowała całkiem niezłą stylistykę, wzorowaną na jakimś dokumencie kręconym na żywo z akcji policyjnej. Efekt był znakomity, jednak na tym znakomitości w grze się kończyły. Strzelanie było drewniane, akcja nie potrafiła wciągnąć, stylistyka na dłuższą metę męczyła, a nie można jej było wyłączyć. Jednak autorzy postanowili wbić ostatni gwóźdź do trumny całkowicie bezsensownym zakończeniem. Misja na lotnisku. Kane i Lynch przedzierają się przez zastępy wrogów, aby dotrzeć do samolotu i odlecieć z Szanghaju, gdzie poważnie narozrabiali. No i udaje im się, dobiegają do samolotu, zakończenie pokazuje, że nim odlatują. Bez konkluzji, bossa czy czegokolwiek. Dobiegli do samolotu i odlatują. Odlecieli tak szybko i daleko, że raczej w najbliższym milenium nie ma co liczyć, że wrócą. Może to i lepiej.